Nagrywamy, jedziemy. Czy dobra ta droga, co ty jedziesz, czy innej szukać? Jadę, jest tylko jedna wielka wyrwa, a tak to się spoko jedzie. Ale masakra. Deszcz nam tutaj pada i tu się uruchamia na komary dotykowo do robienia jedzenia na 230 V. Tu ma taką pokrywkę. Ogólnie drogi gips, ale powiem wam, jak macie kasę. Ten 5 kWh, 5,1 kWh, 2,4 kW na wyjściu ciągłe. Może kogoś te nowości zainteresują. Bajery. No ale ja na razie się boję wyjść. Nie wychodzę, pierdzielę ty. Nie chcesz zostać zjedzony. Muszę wam powiedzieć, że ta niebieściutka lampka jest bardzo fajna, ona jest dotykowa. Robi taki bardzo przyjemny klimat w aucie i sobie można jednym paluszkiem ją włączyć, wyłączyć. A przy okazji można sobie jeszcze powiedzmy włączyć taką lampeczkę. Ona akurat mi się tutaj świeciła dłuższy czas. Taka lampka do wejścia do samochodu. Można sobie ją szybko po prostu kliknąć i sobie tak po prostu świeci. No ale że już jestem w pojeździe, to sobie powiedzmy odpalimy te moje tutaj szmery, bajery i oświetlenie po prostu górne, to fajniejsze. No i teraz już jest jasno, fajnie. A tą lampkę już sobie powiedzmy Najpopularniejsze panele to możemy jest zgasić. 60 cm na 100 cm i moc 430 W. Cena w okolicach 300 stówek. Mówisz o tych panelach podczerwieni, weź powtórz jeszcze raz. Mam plan zamontować panele podczerwieni na sufit. 430 W, 60 na 100 cm i cena w okolicach 300-350 zł. No dzięki. No. Pomyślałem sobie, że może sobie zamontuję takie panele podczerwieni na górę, że będę wchodził do samochodu. A na nich sobie grafikę możesz wydrukować w cenie. Cicho. To będę miał po prostu wszystko nagrzane tutaj, w sensie, bo taki panel działa jak na zasadzie słońca i po prostu ogrzewa wszystko, w co jest skierowane, więc bym miał tu po prostu nagrzane już łóżeczko elegancko, fajnie. To by mi się podobało, jakbym tak miał. No, 300 W mocy panela. Kiedyś to było niemożliwe, żeby coś takiego zamontować, bo po prostu za duża moc, ale w tej chwili, kiedy mamy EcoFlowa, tu jest fajna rzecz, to myślę, że to było do ogarnięcia. No wiadomo, EcoFlow dużo tego nie pociągnie, ale to nie musi długo chodzić, tym bardziej, że jeszcze Arek mi taką fajną walizkę dał, która jest dodatkową baterią do EcoFlowa, która ma 2 kW, więc tego prądu już naprawdę jest dużo i pomyślcie sobie, jak to wszystko było na początku. Na początku miałem tylko akumulator samochodowy pod maską, który no nie dawał mi dużo możliwości. Tym bardziej, że mogłem rano nie odpalić samochodu. W zeszłym sezonie zamontowałem sobie przecież 55-amperowy akumulator AGM, który dawał mi już dużo lepsze możliwości. Dużo to wszystko lepiej działało. I te 3 dni na Mazurach z lodówką turystyczną i co tam jeszcze chodziło? No w sumie wszystko. Koce elektryczne, lodówka turystyczna nim chodziły, dopiero po 3 dniach gdzieś tam już trochę się rozładował mocniej. No w tym roku mam, no już tego pod maską nie liczę, no bo powiedzmy już go nie używam, ale no mogę się cały czas przecież tym tutaj panelem na niego przełączyć i cały czas mogę jakby z niego sobie korzystać. No ale w tej chwili jestem przełączony na akumulator właśnie ten AGM, ale z AGM leci tylko oświetlenie w tej chwili, także nic więcej z niego nie jest używany w tej chwili, ale mogę sobie podłączyć co chcę. Przetwornica jest złącze 12 V przecież jest i USB jest. Ale dzisiaj po prostu sobie testujemy EcoFlowa, najnowszy bajer, który właśnie sobie kupiłem pod tym kątem. No dosyć droga zabawka i długo się zastanawiałem, czy w ogóle go kupić, ale stwierdziłem, że w sumie czemu nie. No, zobaczymy. Powiem szczerze, kupiłem go mocno promocyjnie. Nie da się go kupić już w tych pieniądzach. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach w ogóle gdzieś jest jeszcze dostępny, bo nie oszukujmy się, ale te rzeczy schodziły jak ciepłe bułki. Jak troszkę sytuacja się na świecie skomplikowała. Więc na pewno na nim nie stracę, a przy okazji będzie można sobie go trochę potestować, poużywać na kempingu i zobaczyć powiedzmy, jak to działa. W tej chwili mam 93% EcoFlowa. Sterowanie z telefonu mam bodajże działać powinno. Zaraz sprawdzimy, czy to działa mi. Połączyłem się z nim. Nie spodziewaliście się tej przerwy, co? Witam Was w moim studiu, gdzie tworzę dla Was filmy. Postanowiłem nagrać Wam taki króciutki przerywnik
gdyż zauważyłem, że 80% widzów nie subskrybuje kanału. Nigdy nie byłem skłonny do tego, żeby prosić Was o lajki, subskrypcje, udostępnienie, komentarze, ale tak naprawdę to ten kanał jest dzięki Wam i rośnie dzięki Wam. Więc liczę na to, że mi pomożecie. A teraz lecimy dalej z filmem. Jest, działa. Także mam sterowanie z telefonu, 99 godzin mi pokazuje, bo to pokazuje w godzinach, ile się zużywa. Odłączę sobie już kabelek od tego urządzenia do robienia jedzenia. Już nie będzie mi potrzebny. Tam sobie go odłożę z tyłu. No i teraz tak, fajna sprawa. Uruchamię sobie za pośrednictwem telefonu przetwornicę. Takie pyknięcie było, nie wiem, czy to było słychać. Przetwornica została uruchomiona. Może sobie tak postawię, żeby było coś w ogóle widać i jest spoko. I uruchamię sobie teraz koc elektryczny. A dajmy go sobie, jest chyba na, nie wiem, na jedyneczkę sobie na razie damy, zobaczymy, co się będzie działo. No i mi pokazuje, że ciągnie to w tej chwili 100 W. Nawet tutaj jest to pokazana temperatura EcoFlowa 20 stopni w tej chwili. Zresztą jest też pokazane porty USB, USB-C, USB-A, USB-A i Fast Charge. Każdy z osobna ile ładuje, gdybym sobie te wszystkie porty zajął jakimiś telefonami, innymi rzeczami, kamerą czy czym tam się da, to bym widział, ile każdy port ciągnie prądu. To jest fajne. 12V złącze też jest, takie samochodowe. Mogę sobie do niego podłączyć ten mój koc elektryczny właśnie poprzedni i też będę wiedział, ile powiedzmy pobiera prądu, no i przetwornica, ile pobiera prądu. Tu nawet jest wykres, jak działa, czy w pikach jest pobierany ten prąd, czy nie. W tej chwili w pikach jest pobierany, widzę, na tej jedynce, dajmy sobie na 6, na maksa. To powinien zapierdzielać w miarę cały czas. Widzę, że tutaj idzie jakieś takie 60. Włączyłem sobie, żeby to się mi co minutę wyłączało, bo po prostu nie chcę, żeby mi to świeciło po oczach, jak będę spał. Pokazuje, że ten koc będzie chodził przez 7 godzin, ten 100W. Co ciekawe, okazało się, że znalazłem w domu jeszcze jeden koc. Mam jeszcze jeden koc. Ten jeszcze jeden koc to jest koc o mocy 60 W, czyli mam 40 na 12V, 60 na 230 i 100, właściwie to jest chyba 110 na 230. Tamten jest o tyle fajniejszy, ta 60, że tutaj na tym panelu jeszcze ma, oprócz tych przełączeń, jeszcze mogę sobie ustawić, ile on ma działać. Tam chyba godzinę, 2 godziny czy 6 godzin i się wyłącza sam, a tu jest napisane na tym, że jest po 3 godzinach stop, że on się po 3 godzinach sam wyłączy takiego grzania. No ale mogę grzać ogólnie, nim się rozładuje mi całkowicie EcoFlow 7 godzin. I to jest spoko, ale gdybym podłączył sobie tą walizeczkę, którą mam od Arka, tą 2 kWh, no to myślę, że mógłbym sobie to 7 godzin wydłużyć do jakichś, no tu 7 godzin, tam by było jeszcze powiedzmy 16, no 16 mogło być. Całą dobę można byłoby zapierdzielać 100W kocem. Nie jest taka potrzeba. 7 godzin też wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby, bo mówiąc szczerze, jak spaliśmy w tym samym miejscu ostatnio, to było 0 stopni w nocy, więc było naprawdę zimno. W tej chwili termometr pokazuje mi, tutaj jest, nie wiem czy to będzie widać, jest prawie 15 w środku i 11 na zewnątrz, więc jest w sumie ciepło. Także myślę, że ten koc nie będę potrzebował, żeby on był włączony przez te 7 godzin, bo wtedy tamten koc 40W, pamiętam, był włączony cały czas. On był włączony przez całą noc, no, ale był słaby dosyć. No ten jest dużo mocniejszy, no ponad dwukrotnie mocniejszy, prawie 3 razy mocniejszy jest ten koc, więc włączę sobie to, żeby cały czas mi się to świeciło, bo chcę, żeby tak teraz było. O, cały czas się teraz będzie podświetlać. Można sobie w tej aplikacji dużo funkcji ustawić. Więc tam ten koc sobie zapierdzielał całą noc, kiedy było dużo zimniej, teraz jest dużo cieplej, więc nie przewiduję, żeby ten koc miał zapierdzielać całą noc. O, w tej chwili się nawet wyłączył już. Pewnie otrzymał jakąś temperaturę i już się wyłączył.
Nie wiem, jak on dokładnie działa, ale postaram się jeszcze go wysterować tym oto gniazdkiem, bo widziałem, że mogę sobie w aplikacji ustawić to gniazdko inteligentne w taki sposób, żeby mi się po prostu włączało i wyłączało cały czas. Co jakiś czas, więc powiedzmy sobie ustawię, żeby ten koc powiedzmy włączał mi się tylko co godzinę na przykład. I godzinę grzał, godzinę nie grzał. Coś takiego może. Nie wiem, zaraz zobaczę. No raz, że zaoszczędzi to połowę prądu. No przy okazji chcę zobaczyć, jak to działa. No. Także słuchajcie, z samochodu, gdzie miałem tylko akumulator i jakby troszeczkę prądu i prawie nic, do takich bajerów w ciągu chyba 3. rok się w to bawię. Także fajnie. No te krótkofalówki też jest super sprawa, mówiąc szczerze, no z Arkiem mamy cały czas kontakt. Śpisz już? Co mówisz? Pytam, czy już śpisz. Oczywiście, że nie. A co robisz? Generalnie przeglądam internety, ale ja normalnie chcę spać koło 3. Jak to kuźwa chodzisz spać koło 3? No najczęściej coś tam przy komputerze pracuje. Jakbyś miał normalną robotę, to byś chodził o 22 jak ludzie. No ale mam nienormalną robotę i jakby w nocy do mnie nikt nie dzwoni, to wy nie zawraca i wtedy mogę sobie pracować. Potwierdzam. Ja dzisiaj tego nie robię, więc sobie tutaj siedzę i przeglądam internet bez celu. Także jak widzicie, krótkofalóweczki to jest spoko sprawa, jak się jedzie na kilka samochodów. Można na tych krótkofaleczek spiąć kilka i to będzie sobie tak działało. No, dodatkowo dzisiaj jeszcze Chromebooczek, mój ostatni zakup. W sumie to z dużego komputera już przestałem korzystać, od kiedy mam jego, i Arek akurat mi odradzał zakup tego komputera. Dałem za niego z 200 chyba 30 czy 40 zł. No serio, używany. Ale po prostu sobie wszystko na nim robię, seriale na nim oglądam, inne rzeczy. Ja wiem, że on jest mały, ale no po prostu otwieram, działa, zamykam, przestaje działać i tyle. Nic nie trzeba tu czekać na żadne włączenia i tak dalej. Cudów się na nim nie zrobi, ale dla mnie to jest wystarczający komputer taki podróżniczy. No i jeszcze bardzo fajną rzeczą jest ten Noven, no to jest marka jakby Noven, z tej samej marki mam tą lampkę na komary jakby, co widzieliście już ją, ale ten podgrzewacz po prostu jest świetny, no ja tego po prostu używam sobie, jak na przykład chcę, żeby mam rano do roboty i chcę, żebym miał już jedzenie ciepłe, żeby można było je wrzucić do termosu, no to sobie po prostu ustawiam tutaj czasownik, żeby powiedzmy za, nie wiem, 6 godzin mi się to uruchomiło i pracowało przez na przykład pół godziny, mi gotowało. I na przykład takie rzeczy jak ryż z warzywami bezpośrednio można ogarnąć. Wystarczy, że sobie wrzucacie tutaj ryż, surowy ryż, normalnie z woreczka sobie tutaj wrzucacie, zalewacie go sobie wodą. No to trzeba wyczuć, ile tego trzeba po prostu dać. Na to wrzucacie sobie warzywa takie, powiedzmy, mrożone z Biedry. I ustawiacie sobie, żeby na przykład, nie wiem, za 6 godzin uruchomiło Wam się na pół godziny i gotowanie, a nie podgrzewanie, tak jak teraz. I rano sobie wstajecie i to wszystko jest gotowe. Także super sprawa, nie? No i na kempingi, tak jak widzieliście, spoko. I w tym można robić różne rzeczy. Arek wtedy nawet w tym jajecznicę robił, także hit. Fajna rzecz, naprawdę spoko. I nie jest to drogie. Nie pamiętam, ile za to dałem. Musicie zobaczyć. Taki nowenik. I co to za model jest w ogóle, żeby Wam powiedzieć od razu? MLB 910. MLB 910. No. Multi Lunchbox. Świetna sprawa. Super. Oczywiście no musicie mieć prąd, bo to działa pod 230. Są też takie rzeczy jakby pod zapalniczkę samochodową, no, na nich niczego nie ugotujecie. Trzeba mieć 230, że tak powiem. No jestem bardzo zadowolony z tego, że ja to w końcu 230 mam. No niby wcześniej miałem tą przetwornicę i ona jest spoko. No to jest tylko 400 W. No w EcoFlow mam 1400 W, także mogę podłączyć co tylko chcę. No a po podpięciu regulatora MPPT, no to niestety troszeczkę mi się tych wad zmniejszyło, bo chyba mogę teraz tylko puścić 120, bo regulator mi ogranicza, a to teraz jest wszystko idzie przed regulatorem MPPT. Nie bezpośrednio jak kiedyś, ale mam też taką możliwość podłączenia tego na sztywno, bo sobie tak tą elektrykę po prostu przebudowałem, że mogę. Mówiąc szczerze, gdybym zmieniał samochód, a kiedyś pewnie nadejdzie ten czas i będziecie mogli kupić sobie Berlingo moje, to już bym się w takie coś nie bawił. Dużo z tym roboty, trzeba to przemyśleć, no trzeba to przemyśleć, żeby po prostu sobie krzywdy nie zrobić, nie spalić fury. Na szczęście mam dużo bezpieczników i ten cały układ jest przemyślany, działa już jakiś czas, więc spoko.
No jakbym chciał nowszy samochód jakiś kupić, tak żeby po prostu nie niszczyć plastików, no to EcoFlow i spoko. I już się tym nie przejmujemy. Co prawda to nie będzie aż chyba tyle, nie wiem czy EcoFlow w sumie w przeliczeniu ma tyle prądu, co mój akumulator 55 Ah. Zapytamy Arka, zapytajmy Arka. Zapytajmy go, bo ja nie wiem, on się na tym zna, on jest tym dobry. Pytamy. Arek? Fajne. No, co tam? A ja mam takie pytanie do Ciebie. Ten mój akumulator 55 Ah, tam AGMX co mam, to on ma więcej prądu od mojego EcoFlowa, czy mniej? Do wykorzystania gdzieś 1/3. Zaraz, czyli rozumiem, że ma 3 razy mniej prądu niż EcoFlow? No realnie tak. A czemu realnie tak? No bo teoretycznie ma jakąś połowę tej pojemności, tak? Bo tam teoretycznie ma jakieś 600 Wh, no ale w praktyce nie masz go ani on po leżeniu i tak nie ma pełnej pojemności, a druga rzecz, że jak go rozładowujesz, to nie możesz go wyjebać do zera tak naprawdę. No dzięki. Także widzicie, Czysto teoretycznie, jak chcesz, możemy sprawdzić jego pojemność przez noc. czyli co, po prostu jak czymś go wziąć, rozładować do zera? Mam ładowarkę serwisową, jak chcesz, mogę go przemienić ci ładowarką serwisową. Nie ma takiej potrzeby, tylko tak chciałem wyjść mniej więcej. To mniej więcej realnie ma gdzieś 1/3. A co Ci powiem z ciekawości, koc mam w tej chwili włączony na 6 i musi mieć chyba wbudowany jakiś termostat czy coś, bo w tej chwili nie pobiera nic. I co ciekawe, siedzę sobie teraz na śpiworze, a koc jest pod prześcieradłem i pod śpiworem i czuję przyjemne ciepło, także robi robotę. Jakbym pewnie podniósł śpiwór i się położył bezpośrednio na prześcieradle na tym kocu, to pewnie by mnie w dupsko parzyło. Jestem w stanie to zrozumieć, bo miałem już 160. W sumie zaraz zamówię pewnie znowu. No, zaraz będę to testował, no bo siedzę teraz na śpiworze, który jest podwójnie złożony. Nie to porze pojedynczo, tylko podwójnie. A będę spał pewnie pojedynczo. No zobaczę, ale mam drugi śpiwór w razie czego awaryjnie, tak jak miałem wtedy, ale raz, że jest cieplej na dworze, bo wtedy mieliśmy 0, teraz mamy, no pokazuje mi 11 stopni, nie? Na zewnątrz, także no, są dużo lepsze warunki, a mamy dużo lepszy sprzęt, no przynajmniej ja mam dużo lepszy sprzęt niż ostatnio i warunki są lepsze, także chyba mógłbym nocować nawet przy -10. Nic się nie odzywa. No, także zapytaliśmy się Arka, okazało się, że EcoFlow akurat Delta Mini ma 3 razy więcej prądu do wykorzystania niż 55 amperowe AGM. Także no ciekawe porównanie. Na samym początku miałem tego prądu tyle co w akumulatorze rozruchowym, no to nie mogłem zużyć go do końca. AGM-a mogłem wypierdzielić w sumie do zera. No i no trudno, no że tak powiem będzie miał sporo mniej cykli, ale mógłbym to zrobić i odpalę samochód. No a Deltę bez problemu mogę wypierdzielić do zera. I tutaj no też nie będzie zachwycony jakby z tego powodu, ale wychodzi na to, że ma 3 razy więcej prądu, więc tak naprawdę jeśli Arek mówi prawdę i faktycznie Delta ma 3 razy więcej prądu niż mój akumulator tutaj dodatkowy, no to wychodzi na to, że no, dużo mam tego prądu, mógłbym się grzać kocem tym 43 razy dłużej, no i mogę w końcu używać też mocniejszego koca. No 40 jest spoko, jak jest no taka wiosna, coś takiego, no ale tak jak nocowaliśmy w warunkach prawie zimowych, no to 40 ledwo dawało radę. Ja wtedy pamiętam spałem, była 40, chodziła cały czas plus 2 śpiwory i termo i wszystko i było mi zimno. Znaczy no na styk było. A dzisiaj podejrzewam, że będzie po prostu rewelacyjnie. No czuję, kurde, jak ten koc 110W przez podwójny śpiwór, bo jest jeszcze złożony, grzeje mnie w dupsko, także fajnie. Podoba mi się to. No i widzę, że on pracuje w pikach, bo właśnie po aplikacji EcoFlowa widać, że on po prostu pracuje w pikach, a jest na maksa włączony w tej chwili. No, a wezmę, przełączę sobie go, wyłączę na razie całkiem i włączę na 1. I zobaczę, czy te piki będą jakby takie rzadsze.
bo chyba powinny być. Także fajny kot, fajnie kot pracuje. Jakiś taki chyba markowy, bardziej jakiś taki niemiecki czy coś. Gdzieś kiedyś kupowałem w jakimś outlecie. W sumie nie wiedziałem po co, ale stwierdziłem, że koc elektryczny tanio był. Ja lubię kupować, jak coś jest tanio. No ale najważniejsze, to zaraz przetestuję to i dam Wam znać, czy to wysterowanie będzie działało. No to już by był fajny bajer. Kurde, naprawdę powiem Wam, jestem z siebie dumny, że tak mi się to wszystko udało i ten pojazd jest tak bardzo ulepszany. No, fajnie. I oświetlenie, i dużo prądu, i w ogóle. No jakbym jeszcze kupił tą walizeczkę od Arka z tymi 2 kW, to by było ekstra, tylko że no, drogi gips trochę, żeby to kupić. Kilka tysięcy złotych kosztuje taka walizka. No w sumie EcoFlow też bardzo drogi, no ale EcoFlow, no to jest no fajny gadżet, nie? Fajny jest. Idę zaraz w Kimę. Godzina, proszę Państwa, jest... Która to będzie godzina? Za 10:02. Także zaraz na mnie pora, żeby iść w Kimę. Temperatura na zewnątrz wedle tego mojego magicznego urządzenia to jest 8,7, a wewnątrz 18. Trochę nagrzałem chyba ciepłotą ciała, no i ten koc elektryczny to chodzi tutaj cały czas. EcoFlow wytrzyma jakieś, z tego co tutaj widzę, jeszcze 6 godzin. Koc jest teraz na 6, ale jak będę szedł spać, to sobie zmienię tam chyba na 3 czy coś, także może wytrzyma trochę więcej. Zobaczymy. Co tutaj więcej? No właśnie chodzi o to, że jeżeli jedziemy na taką jedną noc, to taki EcoFlow Delta Mini wystarczy bez problemu, żeby się zasilać, grzać się tym kocem 110W całą noc, no ale niestety później na drugi dzień EcoFlowa trzeba raczej czymś naładować. Na kempingu jakimś, gdzie nie mamy możliwości naładowania się czymkolwiek, trochę lipa, bo będzie to za mało prądu, więc w takim przypadku należałoby użyć słabszego koca, albo trochę bardziej oszczędnie operować tym. No bo jednak jeżeli chcemy mieć mocno ciepło, no to trochę może nam tego prądu nie starczyć, więc no rano musi być grany solar albo coś innego. No zobaczymy jak to wyjdzie i czym będę się tutaj ratował. Zobaczę rano, do jakiej wartości się EcoFlow rozładuje, bo to właśnie mnie ciekawi. No naładowałem go wyjeżdżając do 100%, w tej chwili jest 79, zobaczymy ile będzie rano. Na sobie standardowo termo, koszulka, podwójny śpiwór sobie jednak zakładam, jeden, drugi. No, lubię ciepło, lubię, żeby mi było ciepło. Gdzieś tu jeszcze mam tą czapeczkę z wełny merino, zobaczymy, może nawet ją założę, no bo no nie jest za ciepło jednak mimo wszystko, ja czuć taki chłód w samochodzie. Więc powoli sobie to wszystko wyłączam, gaszę i idę spać. Także zobaczymy, jak przeżyję tę noc tego pierwszego kempingu w tym sezonie. Także do jutra.